Ej, gdzie jest ta końcóweczka? Z tu była końcóweczka. Ta końcóweczka się chowa. Ale skubana. Jeszcze tyle było. Cześć, witajcie. Tutaj ten wystający w kadrze szary karton oznacza jedno. Denko. Mam tutaj ponad 40 produktów z różnych kategorii. Z niektórych kategorii jest ich więcej, więc postaram się dodać również rozdziały, żebyście mogli sobie do nich przeskoczyć. Standardowo w opisie też będzie pełna lista produktów. Ułożę je chronologicznie, żebyście wiedzieli, że dokładnie chodzi o ten produkt. I żeby być jeszcze bardziej transparentną, to w opisie również zaznaczę, które produkty miałam we współpracy, bo choć to totalnie nie rzutuje na moją opinię, jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że tak jest, to wiem, że dla niektórych ma to znaczenie, stąd też będzie informacja, czy jakieś produkty miałam wcześniej we współpracy. Was poproszę z kolei o komentarze. Jeżeli znajdziecie tutaj kosmetyk, który znacie, to napiszcie, jaka jest Wasza opinia na jego temat, a jeżeli nie macie nic do dodania, to serduszko w komentarzu też będzie mile widziane. Jeżeli oglądacie już któryś film z rzędu, a jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do nadrobienia. Zostawcie również kciuka do góry i już zaczynamy. I zaczniemy od czegoś większego. Chemia domowa, płyn do płukania z marki Zielko. To był zapach owocowy. Uwielbiam te produkty zarówno do prania, jak i do płukania. Kwestia zapachów. Owocowy jest cudowny. Niestety ostatnio przez przypadek chyba, a może po prostu była promocja, zamówiłam zapach tropikalny i jest dziwny. Więc jeżeli macie się decydować, to na owocowy. Oczywiście zapach to kwestia gustu, ale naprawdę ten tropikalny jest jakiś dziwny, a może były przeterminowane, temu tańsze. W każdym razie Zielko bardzo lubię. Mam pod ręką, to zacznę od jednej konkretnej kategorii produktów antycelulitowych do ciała. W tym czasie specjalnie nie ćwiczyłam. Oczywiście żartuję, nie tylko dlatego nie ćwiczyłam, po prostu nie ćwiczyłam i pamiętajmy, że ćwiczenia tutaj są podstawą, jeżeli chcemy coś wskórać. Tutaj produkt z marki Taupa. Nocny turbo krem antycelulitowy. Obietnice są dosyć spore, jak to w marce Taupa. On był dosyć treściwy, bo jest to produkt na maśle Shea, natomiast nie odnotowałam jakiejś specjalnej różnicy. Może delikatnie skóra była bardziej napięta, ale to też jest wynik masażu. Więc tutaj szczerze Wam powiem, że bym do niego nie wróciła, mimo że wiem, że jest bardzo lubiany. Kolejne masło do ciała kawowe z marki Lale i zamawiając ten produkt jakoś tak, nie wiem, przeoczyłam to, że jest taki mały. Bazuje na samych masłach, olejach, 3 rodzaje kawy. Nie neguję samego działania kawy poprzez pobudzanie mikrokrążenia, natomiast główne skrzypce tutaj gra masaż. I może to dobrze, że ten produkt wymuszał na nas ten masaż, natomiast to też nie był produkt, który sięgałam tak chętnie, przez to, że właśnie to było masło, więc było bardziej treściwe, musiałam się trochę namachać, no i też nie do końca wierzę w samo działanie tego produktu, głównie tutaj działał masaż. A tutaj będzie polecajka, bo mam już nawet kolejny w zapasie i myślę, że to będzie produkt, do którego będę stale wracała. Serum reduktor tkanki tłuszczowej, formuła rozgrzewająca z For Care. Tutaj mamy aż 7% kompleksu matczy i kofeiny. Jest to formuła rozgrzewająca, ale też bez przesady, żeby coś tam Was parzyło. Ja nawet używałam tego produktu rano, zdarzało mi się. Jest to taka fajna, żelowo-kremowa konsystencja, którą bardzo łatwo wpracować, ale przede wszystkim widziałam potem efekty. Skóra była mega wygładzona, napięta, taka faktycznie jędrniejsza. Niestety nie jest to zbyt wydajny produkt, a może dlatego, że ja używałam i rano, i wieczorem. W każdym razie to też nie jest drogi produkt, bo można go dostać w promocji, czy to w Superfarmie, czy gdzie indziej i jak tylko znajdę jakąś mega promkę, to pewnie zrobię zapas. Na razie nic z tego produktu nie pobiło. Dalej pianka do mycia ciała z marki Isana. Tani produkt i myślałam, że może zastąpi mi moją ulubioną piankę z Rituals, czy może tą taką z drogerii DM. Natomiast niestety, o ile początkowo była spoko, o tyle na dłuższą metę nie była zbyt wydajna, bo musiałam używać większych ilości. Nie była taka mięsista ta piana, jakbym chciała, a finalnie pod koniec przestała tworzyć się piana i gdzieś tam jeszcze na spodzie jest trochę produktu, który już wylatywał w formie wody.
czy tam po prostu płynu, aniżeli pianki. Może to jakaś wadliwa partia. Niemniej nie sprawiało mi to takiej przyjemności, żebym kupiła kolejny raz. Wolę wydać jednak więcej pieniędzy, a mieć zarówno świetne zapachy, jak i też przyjemność zastosowania. Standardowo płyn do płukania jamy ustnej z Ziai. To jest płyn stomatologiczny przeciwpróchniczy. Ja kupuję zarówno ten, jak i taką wersję białą i one mi się sprawdzają spoko, nie widzę sensu zmieniania, zwłaszcza, że można je kupić często w promocji. Produkt do mycia ciała z marki Elemis, który był w jakimś boksie dla mężczyzn, chłodzący żel do mycia ciała i on został w całości zużyty w okresie letnim. Wówczas faktycznie spełniał tą swoją funkcję takiego odświeżenia i poczucia chłodzenia. Do tego stopnia był chłodzący, że Emil uważał, żeby tam nigdzie mu nie zaleciał, bo za pierwszym razem było ciężko. Także skuteczny produkt, ale też nie uważam, żeby na tego typu produkty należało wydawać tyle pieniędzy. Do ciała jeszcze peeling z marki Frank & Body. Ja ogólnie nie jestem jakąś wielką fanką peelingów, natomiast to był mój peeling przed aplikacją samoopalacza. Nie zostawiał żadnej tłustej powłoki, ale zostawiał przepięknie wygładzoną i miękką skórę i mogłam go użyć bezpośrednio przed aplikacją samoopalacza. Nie musiałam tam robić dnia przerwy czy coś w tym stylu. Świetny zapach, działanie, ciekawa konsystencja, bo on wychodził w formie takiego robaczka. Forma kremowo-żelowo-kawowa. Ta konsystencja sprawiała, że to jakoś niespecjalnie brudziło wannę, a nawet jeżeli gdzieś tam zostawały te drobinki, to łatwo można było je zmyć. A tutaj moja ogromna polecajka dla wrażliwych skór głowy, dla suchych skór głowy i ogólnie takich problematycznych. Eco Cosmetics szampon nawilżający, świetny skład naturalny, nie mamy tutaj kokomidopropylbetainy, jeżeli na przykład macie uczulenie na ten składnik, dobrze myje, ale nie przesusza, nie podrażnia, no cudo, to jest naprawdę moje koło ratunkowe i zawsze muszę go mieć już od jakichś 2 lat, zawsze musi być u mnie w łazience. Teraz wykończyłam, więc muszę zamówić, a przeważnie zamawiam na Allegro za jakieś 4 dychy za tą dużą pojemność i starcza naprawdę na długo. I też wiem, że nie tylko moją skórę głowy ratuje, bo często piszecie mi w wiadomościach prywatnych, że właśnie tak się stało. I tutaj naprawdę moje cudo. Już kupiłam kolejne opakowanie, uwielbiam. To jest odżywka bez spłukiwania z marki Sol de Janeiro. Ogólnie markę i tą serię, dokładnie ten zapach 62 uwielbiam pod każdą postacią. Ta odżywka oczywiście pachnie tak samo jak wszystkie inne produkty z serii, więc też długo utrzymuje się na włosach, ale też i bardzo dobrze dba o włosy. To jest taka kremowa konsystencja, ale mamy oczywiście tutaj atomizer, z łatwością można te włosy spryskać. Bardzo dobrze je nawilża, odżywia, dociąża, ale nie obciąża. To jest moja topka, jeżeli chodzi o odżywki bez spłukiwania. Jeszcze do włosów olejek na końcówki z marki Virtu. Nie wiem, czy tak się czyta. W każdym razie to był taki naprawczy olejek. Kuracja do włosów na końcówki. Miał chronić, nabłyszczać i nie wiem, i coś tam jeszcze. Mały produkt, mega wydajny, bo tak naprawdę dosłownie kropelka wystarczyła na roztarcie w dłoniach i nałożenie na końcówki. Nie tłuścił tych włosów, nie obciążał nawet przy większej ilości, a faktycznie te włosy były bardziej błyszczące, zabezpieczone i właśnie przez to, że nie był ciężki, uwielbiałam go używać na końcówki i zużyłam i nawet już w tym momencie mam otwarte drugie opakowanie, które było w jakimś tam boksie czy kalendarzu, no i z przyjemnością używam. I przeskoczymy do pielęgnacji twarzy, zaczynając standardowo od oczyszczania. Zacznę od mojego ulubieńca, pianki z marki Shelly. To jest najlepsza pianka, jaką kiedykolwiek miałam, zarówno pod kątem konsystencji, bo jest mega kremowa, nie ginie pod palcami, jest mega wydajna, nie tylko dlatego, że mamy 200 ml, ale też dlatego, że jedna pompeczka, a nawet połowa pompeczki starczy na umycie twarzy, nawet szyi, dekoltu i dlatego, że nie ginie pod palcami, to Emil uwielbiał jej używać do golenia. Wszystkie kosmetyki tej marki bazują na biofermentach, co jest bardzo unikatowe, a jeżeli macie cerę skłonną do niedoskonałości, to powinniście się zakręcić właśnie za prebiotykami, za biofermentami. I podobnie jak przy olejku do demakijażu z Facebook mówiłam Wam, że to będzie olejek, który przekona Was do tej formy demakijażu, tak jeżeli nie jesteście fanami pianek, to polecam Wam właśnie tę piankę. Dalej żel do mycia twarzy z Pericon MD, który w całości zużył Emil. Miałam go z jakiejś tam paczki PR-owej. Marka Pericon MD bazuje przede wszystkim na składniku DMAE, który jest odpowiedzialny za taki szybki lifting, ale jeżeli chodzi o produkty zmywalne, to tutaj nie ma to większego
większego znaczenia. Też nie jestem jakąś wielką fanką drogich produktów do mycia twarzy, bo w większości te tańsze naprawdę robią robotę, ale był bardzo zadowolony z tego produktu, zużył do ostatniej kropli. Też sprawdziliśmy, że dobrze sobie radzi z filtrami, dlatego że Emil nie bawi się w dwuetapowe oczyszczanie twarzy, więc sprawdziliśmy, czy to jedno bądź dwukrotne mycie twarzy tym żelem da radę sobie z SPF-ami, których Emil używa. I faktycznie daje sobie radę, co też widzieliśmy po tym, że nie wyskakiwały mu jakieś niedoskonałości, co przy gorszych produktach do mycia było zauważalne. No i też dobrze się pieni, łatwo się zmywa, to jest coś, na co akurat mężczyźni zwracają uwagę. I kolejny produkt do demakijażu, olejek do demakijażu z Altery. Kupiłam go, żeby sprawdzić, w jakim stopniu radzi sobie ze zmywaniem filtrów pod kamerką UV. I powiem Wam, że nie radzi sobie jakoś super. Zresztą zauważyłam tą zależność, że im rzadszy olej, tym gorzej sobie radzi z tym, im gęstszy, tym właśnie lepiej. On też piecze w oczy ze względu na dużą zawartość emulgatora. Kiedyś służył mi jako półprodukt kosmetyczny do łączenia ze zwykłymi olejami, które nie emulgują. On właśnie sprawiał, że dzięki temu emulgowały, ale w tym momencie nie widzę sensu bawienia się w jakieś mieszanki, kiedy na rynku mamy tyle dobrych emulgujących produktów, które nie szczypią w oczy, więc to był mój drugi egzemplarz. Zużyłam w większości na szyję dekolt i już do niego nie wrócę. Skoro jesteśmy przy zmywaniu filtrów, no to może przeskoczmy do filtrów. Filtr, który praktycznie w całości, ja tam oczywiście też pomagałam czasem, zużył Emil. Garnier Sensitive Advanced i to jest to takie serum, tutaj mieliśmy 125 ml, czyli ogromna pojemność produktu, którego skład porównywałam do takiego klasycznego filtra, tam chyba mamy 50 ml z Garniera. Jest praktycznie ten sam, a nawet tutaj alkohol mamy dalej w składzie, bo on gdzieś jest dopiero w połowie składu. Też mamy ceramidy, tak jak w tej nowszej wersji SPF Garniera i ogólnie jest bardzo leciutki. To jest takie mleczko, które momentalnie się wchłania, nie zostawia ani białej powłoki, ani się jakoś specjalnie nie błyszczy. No nie jest to mat, ale jest to taka satyna, którą można ograć. No i tak jak mówię, w większości zużył ten produkt Emil, więc też był na tyle nieproblematyczny, że odpowiadał również mężczyźnie. Kolejny filtr, który zużył Emil, wyjdzie na to, że Emil tutaj pokończył większość filtrów, natomiast ja mam otwartych tyle, że rzadko kiedy wykańczam. Wiecie, że używam tylko jednego, potem przeskakuję na drugi. I to był filtr z L'Oreala i on był mega nieproblematyczny. Też takie mleczko, które momentalnie się wchłaniało, nie zostawiało żadnej ani białej powłoki, lepkiej, nic, no po prostu był świetny. Taki nieproblematyczny, że właśnie mógł go używać mężczyzna. Na nim testowałam większość produktów do zmywania filtrów, dlatego że on jest naprawdę bardzo trwały pod kątem wytrzymałości, dlatego też wzięliśmy go w góry, bo wiedziałam, że poradzi sobie chociażby z potem. I następnie filtr, który zużyłam ja, jest to filtr z Isntree Water Sun Gel, czyli już samo to sugeruje, że jest to bardzo leciutka, taka wodno-żelowa konsystencja. Był to bardzo leciutki produkt, który faktycznie nie bielił skóry, ale zostawiał ją taką nawilżoną, rozświetloną, po prostu skóra wyglądała zdrowiej. Miała taki piękny, zdrowy, nawilżony blask. Uwielbiałam go używać solo, ale także się świetnie sprawdzał pod makijaż i szczerze najczęściej właśnie sięgałam po ten produkt, kiedy chciałam zrobić makijaż i kiedy wiedziałam, że nie mogę sobie pozwolić na jakieś fuck-upy, to po prostu sięgałam po niego, bo wiedziałam, że on świetnie będzie współgrał z każdym podkładem. Następnie hydrolat z marki Disciple, który w składzie miał peptyd miedziowy, chyba 0,05% i właśnie ze względu na zawartość tego peptydu zamówiłam ten produkt, dlatego że on nie gryzł się w rutynie z peptydem miedziowym właśnie, nie było tutaj żadnych halatorów, to był po prostu hydrolat, nie pamiętam nawet z czego, bardzo lekka mgiełka, konsystencja wodna, służył mi do zwilżania skóry w rutynie z peptydem miedziowym, pomiędzy różnymi krokami w pielęgnacji z peptydem miedziowym i był spoko, natomiast nie uważam, żeby to było coś odkrywczego, natomiast jeżeli szukacie takiej formy peptydu miedziowego, no to informuję, że tutaj jest. To teraz przeskoczymy do serum, trochę ich jest i zaczniemy od serum, które przeważnie szło jako pierwsze w rutynie pielęgnacyjnej ze względu na konsystencję, która była iście wodna. Jest to The Ordinary serum z argireliną 10%. Myślę, że wszystkim doskonale znane serum. Jeżeli chodzi o działanie peptydów biomimetycznych, to po jakimś dłuższym czasie zauważam, że faktycznie może moja mimika jest nieco mniejsza. Nie marszczę aż tak czoła czy brwi. Oczywiście tutaj też wpływ ma na to masaż i taping twarzy, też jakieś takie
nawyki bądź oduczanie się niektórych nawyków, ale warto się wspomóc neuropeptydami, a argirolina jest jednym z bardziej znanych o działaniu Botox-like i dlatego lubię ten produkt ze względu na jego wydajność, nieproblematyczność w dorzuceniu do rutyny pielęgnacyjnej. No i finalnie gdzieś tam to działanie jest, ale też nie oczekujcie, że tak nagle, wiecie, zmrozi Wam mięśnie i będziecie mieli efekt jak po botoksie. Dalej marka Theramid i mam tutaj 2 produkty, jeszcze w starych opakowaniach, dlatego że w tym momencie już produkty tej marki pojawiają się w takich wyższych opakowaniach, prawdopodobnie z tą taką technologią tego woreczka, który się ściska w trakcie zużywania i dzięki temu po prostu zużywamy całość co do ostatniej kropli. I może zaczniemy od tego z witaminą C. Wiem, że czekacie na peptyd miedziowy, więc jeszcze potrzymam Was w niepewności. To serum ma świetny skład, 20% witaminy C i to w stabilnych pochodnych, a przy tym bardzo łagodny produkt. Do tego jeszcze 0,5% kwasu ferulowego, cudownego antyoksydanta i witaminy E 1%, bardzo leciutka, emulsyjna konsystencja, która przepięknie tą skórę rozświetlała, zarówno tak optycznie, jak i docelowo przy dłuższym stosowaniu. Świetnie nawilżała, a przy tym naprawdę była lekka, więc zarówno cery problematyczne, jak i wrażliwe śmiało mogą ten produkt stosować. Ja go zużyłam z przyjemnością. No i w końcu peptyd miedziowy Theramid. Dostawałam mnóstwo zapytań o ten produkt. I zacznijmy od tego, że tutaj mamy aż 3% peptydu miedziowego, natomiast to jest forma octanu miedzi. Szukałam informacji na temat octanu miedzi kontra czysty peptyd miedziowy i szczerze Wam powiem, że nie znalazłam jakiegoś stricte porównania. Octan miedzi jest na pewno młodszym wynalazkiem aniżeli czysty peptyd miedziowy, ale jest wszędzie opisywany tak samo, jego właściwości, działanie jest tak samo opisywane jak czystego peptydu miedziowego. Porównałabym może octan miedzi do stabilnych pochodnych witaminy C. Zakładając, że czysty peptyd miedziowy jest jak kwas askorbinowy, to octan miedzi jest jak pochodna peptydu miedziowego, więc tak możemy go porównać, więc aż 3%. Zresztą pamiętajcie, że wyższe stężenie składnika zawsze determinuje głębszą penetrację, więc tutaj mamy te 3% i jeszcze 13% innych peptydów, to są peptydy sygnałowe. Także mamy tutaj naprawdę taką bombę peptydową i sam produkt mega mi odpowiadał pod kątem konsystencji, dlatego że tutaj w składzie mamy silikony, jeżeli ktoś stroni od silikonów, to od razu informuję i właśnie te silikony nadawały taką bardzo gładką, ciekawą konsystencję, z którą początkowo musiałam się nauczyć pracować, bo to determinowało nakładanie tego produktu na suchą twarz, bo na mokrej się po prostu ten produkt ślizgał, natomiast na suchej skórze przepięknie sunął i też miałam takie poczucie właśnie delikatnej okluzji, która sprawiała, że nie musiałam od razu sięgać po inne produkty, żeby mieć poczucie nawilżenia, otulenia tej skóry. Wtedy mogłam po prostu przez te pół godziny do nałożenia innych składników, innych produktów, które miały halatory, mogłam sobie porobić jeszcze różne rzeczy, tam poleżeć z maską LEDową, czy porobić inne rzeczy. Natomiast w tych wszystkich takich lżejszych formułach wodnych czy żelowych z peptydem miedziowym mam takie poczucie wysuszenia tej skóry w momencie, kiedy chcę trochę poczekać do aplikacji innych kosmetyków. A i co ciekawe, po tym produkcie ze wszystkich, które testowałam z peptydem miedziowym, a testowałam ich mnóstwo, odnotowałam najszybsze efekty takiego liftingu napięcia skóry. I kontynuując peptydy, Eveline Gold Peptides. To jest nowość, na którą po prostu się śliniłam. Zaświeciły mi się oczy, jak robiłam przegląd nowości Rossmann, dlatego że tutaj mamy wszystko. Tutaj jest odżywienie, dbałość o barierę hydrolipidową, antyoksydacja i działanie przeciwzmarszczkowe ze względu na mnogość peptydów. Też w składzie znajdziemy peptyd miedziowy, no tutaj jest po prostu wszystko. Sama konsystencja i docelowo działanie w momencie, kiedy używałam tego produktu było bardzo przyjemne, trochę kojarzyło mi się z multipeptydami Eveline, zresztą to jest ta sama marka, tylko powiedziałabym, że to było trochę bardziej podrasowane. Ten skład był znacznie bogatszy niż multipeptydy, natomiast jeżeli chodzi o działanie, bardzo zbliżone, bardzo przyjemna, odżywcza, emulsyjna konsystencja. Ja miałam z tym produktem problem, dlatego że on miał w składzie peptyd miedziowy, natomiast też miał w składzie halatory. Ciężko jest tak naprawdę założyć, ile tych halatorów jest i czy one są w śladowych ilościach i śmiało można łączyć go z peptydem miedziowym, czy nie. Natomiast to sprawiło, że ten produkt mi odpadł w pielęgnacji z peptydem miedziowym,
ale też na przykład nie mogłam go użyć w pielęgnacji porannej, kiedy używałam kwasu askorbinowego, ze względu na to, że tutaj był peptyd miedziowy. Także przez jakiś czas ciężko mi było ten produkt ograć i wrzucić do jakiejś swojej rutyny pielęgnacyjnej, bo albo używałam kwasu askorbinowego, albo peptydów miedziowych, albo retinoidów, więc on mi tutaj gdzieś nie grał. Natomiast jak już zużyłam kwas askorbinowy, to zaczęłam używać tego produktu i naprawdę był mega przyjemny, odżywczy. Ta skóra była fajnie napięta, odżywiona i uważam, że w tej półce cenowej to jest naprawdę perełka. Z ciekawych produktów, ale przy których nie jestem pewna, żebym do nich wróciła, to jest serum z marki Chantarelle. To jest marka, która ma zarówno kosmetyki profesjonalne do gabinetów, jak i też dla normalnych śmiertelników i ja właśnie w parę takich produktów się zaopatrzyłam, dlatego że szukając różnych składników aktywnych, w zasadzie tylko u nich je znalazłam. No i właśnie znalazłam serum, to była taka względna nowość z TGF. To jest transformujący czynnik wzrostu, który odpowiada za pobudzanie fibroblastów do produkcji kolagenu, elastyny, też jak to czynniki wzrostu, po prostu będzie pobudzał tkanki do regeneracji. Ten produkt, podobnie jak inny z tej marki z DMAE, który mam, ma bardzo treściwą konsystencję, ze względu na sporo składników konsystencjotwórczych. Jeżeli tutaj oczekujecie, że to będzie naturalny skład, to nie. Nie mamy tu składników halatujących, co sprawiało, że ja tego produktu używałam również w rutynie z peptydem miedziowym i w taki sposób właśnie go zużyłam. Czy zauważyłam jakieś specjalne działanie przeciwzmarszczkowe? Nie do końca, natomiast naprawdę konsystencja była bardzo odżywcza. Ta świadomość, że mamy tutaj dosyć unikatowy składnik, a do tego też sporo innych składników anti-aging, sprawiła, że używało mi się go dobrze. Nie jestem pewna, czy tutaj też nie było nośników składników aktywnych. W każdym razie ogólnie sama technologia i założenia marki do mnie przemawiały, dlatego zamówiłam. Natomiast kolejny raz pewnie już bym szukała może na koreańskim podwórku produktów z czynnikami wzrostu, bo tam akurat są dosyć powszechne. Kolejna bardzo obiecująca marka ze względu na technologię nośników, składników aktywnych, no i też z tej marki bardzo dobrze sprawdził mi się produkt pod oczy i na okolice ust, to jest marka Jonel. Krem do twarzy, który docelowo również zamówiłam pod oczy, dlatego że on jest dedykowany okolicy oczu, twarzy, no i też podbródka, dlatego że to ma być taki produkt napinacz. Docelowo przez pierwszy miesiąc, jak nie 2, używałam tego produktu tylko i wyłącznie pod oczy, bo w takim celu ten produkt zamówiłam. Była bardzo lekka, emulsyjna konsystencja, która naprawdę wyglądała jak lekkie serum, aniżeli krem, a do tego jeszcze w składzie był kwas askorbinowy, więc nie do końca mogłam łączyć ze wszystkim. Stwierdziłam, że i tak dałam mu dosyć dużo czasu na działanie, którego nie odnotowałam i finalnie zużyłam na szyję i dekolt, gdzie sprawdził się spoko. Natomiast nie widziałam tutaj tego efektu napięcia, które obiecuje producent. Zdecydowanie chętniej bym kolejny raz sięgnęła po ten taki stricte produkt pod oczy. Będąc przy szyi i dekolcie, mam jeszcze stricte produkt na tę okolicę i jest to marka Oxygenetic, marka, która wywodzi się z farmacji, bo producentem jest Aflofarm i mają naprawdę mega ciekawe składy. To jest akurat seria z witaminą A, z retinolem, tutaj też mamy przeciwzmarszczkową adenozynę, są minerały dotleniające, też prebiotyki dbające o mikrobiom i ogólnie odżywczy skład, bo mimo, że w tej marce mamy sera do twarzy, czy tam do szyi dekoltu, to one mają konsystencję kremu, więc mamy takie 2 w 1. Wiem, że popularnością cieszy się krem pod oczy, moja mama też była bardzo zadowolona, no a ten produkt na szyję dekolt też ciekawy, chociaż oczywiście nie musimy używać dedykowanych produktów tej okolicy, natomiast mając osobny produkt, faktycznie jakoś tak chętniej sięgałam i stricte tylko go używałam. I szyja dekolt wyglądały naprawdę bardzo ładnie. Jeszcze do szyi dekoltu miałam taki produkt The Alchemy, to był taki jakby wypełniacz. Miałam go dosyć długo w zapasach i sięgnęłam dopiero w momencie, kiedy gdzieś tam na Instagramie przewinęła się czyjaś opinia, że naprawdę mega tam tą skórę, nie wiem, wygładził, napiął i tym podobne, więc zaczęłam używać. Konsystencja jakby lekkiego kremu, ładny zapach, bardzo bogaty skład, jak na markę The Alchemy przystało. I choć naprawdę propsuję ten skład pod kątem naturalności i tych różnych ekstraktów roślinnych olejów, które naprawdę bardzo lubię, o tyle nie uważam, żeby za tymi składnikami szło tak silne działanie aktywne, jak chociażby za retinolem. Czy zauważyłam jakiś efekt wypełnienia, napięcia i tym podobne? Chyba nie, to był po prostu bardzo poprawny, przyjemny, bogaty
pod kątem składu produkt. Wspomniałam o pielęgnacji oczu, to pokażę dwa produkty. Jeden to już jest klasyka 20 Seconds z Veoli i to już jest któreś opakowanie. Zawsze po nim mam po prostu taki momentalny efekt wygładzenia tej okolicy pod oczami. Nawet jeżeli widzę jakieś załamania czy jakieś większe przesuszenie, użyję dosłownie kropelkę tego produktu, bo on jest mega wydajny i momentalnie ta okolica pod okiem jest jakby wyblurowana. Uwielbiam ten efekt. Skład też jest cudowny, bardzo skoncentrowany i uważam, że to jest po prostu perełka w ofercie Veoli. Dalej rozświetlenie w kremie pod oczy z marki Ivostin, które kupiłam w promocji, w takiej mega promocji. Normalnie ten produkt kosztuje jakieś 8 dych, natomiast ja go w Superfarmie na wyprzedaży kupiłam za 15 zł i uważam, że w tej cenie to był naprawdę dobry produkt, za 15 zł. Nie uważam, żeby to było rozświetlenie w kremie, bo ani tutaj nie było działania optycznego rozświetlenia poprzez tam mikę czy jakieś inne odbijające światło składniki, ani to też nie był produkt, który rozjaśniał tą okolicę pod okiem ze względu na składniki aktywne. Natomiast był bardzo przyjemny, taki lekki, nawilżający krem pod oczy i tak naprawdę lubiłam go używać w wielowarstwowej pielęgnacji okolicy oczu. Natomiast nie uważam, żeby był warty 80 zł. No i teraz kremy do twarzy. Mam dwa i oba były bardzo odżywcze. Zaczniemy od Veoli i to jest Have a Nice Face. To był mega odżywczy produkt. Skład to jest po prostu litania różnych ekstraktów i olejów i on faktycznie był mega otulający, bardzo odżywczy. Tutaj chyba nie było składników helatujących, więc on też mi się sprawdzał w rutynie z peptydem miedziowym. No i był mega wydajny. A przy tym, tak jak mówię, był otulający. Czasem jak dałam za dużą ilość, to miałam może poczucie właśnie takiego jakby pocenia się skóry pod spodem, ale to była kwestia ilości. No ja też daję pod spód mnóstwo warstw innych kosmetyków. Natomiast jako właśnie taki otulający, domykający, odżywczy krem z dobrym składem, bez składników helatujących, czyli sprawdzi się z peptydem miedziowym, to jest naprawdę dobry wybór, ale docelowo bym go dedykowała cerom suchym, dojrzałym, może mieszanym, jeżeli właśnie lubicie takie bardziej odżywcze formuły. I drugi produkt to Christian Rome i to chyba było 60+. Wszystko się starło, więc nie powiem Wam, ale to była ta seria botulinowa. Botulin, Wolu, coś tam. Ten produkt okrzyknęłam zamiennikiem już nigdzie niedostępnego, wycofanego kremu Eveline z peptydami, który uwielbiałam. Ze względu na to, że to było 60+, to konsystencja była bardzo odżywcza. Do tego stopnia odżywcza, że ja go stosowałam bardziej jako maskę całonocną raz na jakiś czas, aniżeli taki krem, wiecie, dzień po dniu. Bardzo bogaty skład pod kątem składników aktywnych, litania peptydów, też na pewno spilantol tutaj był, no, naszpikowany składnikami aktywnymi, więc polecam Wam w formie bardziej maski całonocnej, no chyba że ta konsystencja będzie Wam odpowiadała. Dla mnie była zbyt ciężka, do tego stopnia, że jak używałam dzień po dniu, to nawet gdzieś tam zauważyłam, że pojawiały mi się niedoskonałości, więc gdzieś tam zapychał, chociaż to jest taka bardzo indywidualna kwestia, ale na to Was wyczulam i dlatego też on sprawdzał mi się jako maska całonocna raz na jakiś czas. A tutaj produkt, który zużywałam naprawdę bardzo długo i zdecydowanie za długo, patrząc na 6-miesięczne PAO, to jest olej z konopi. Bardzo wszechstronny olej. Bez względu na markę, z której go kupicie, on będzie świetny zarówno dla cer problematycznych, tłustych, jak i też suchych, ale przede wszystkim z zaburzoną barierą hydrolipidową. On ze względu na stężenie niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych w odpowiednich proporcjach będzie świetnie tą skórę łatał. Po prostu. Więc jeżeli macie jakieś podrażnienie, czy przesadziliście ze składnikami aktywnymi, dodanie takiego oleju przed kremem bądź do kremu, a nawet po kremie sprawi, że Wasza bariera hydrolipidowa szybciej dojdzie do siebie. Także uwielbiałam go używać właśnie w tych takich momentach, kiedy przesadziłam z różnymi składnikami. Olej z konopi to jest taki must have przy zaburzonej barierze hydrolipidowej. Mnóstwo masek do twarzy, nawet je wcześniej posegregowałam. Mam 15 aż masek z Dr. Jart Cryo Rubber. To są to takie gumowe maski, które występują razem z ampułką, którą najpierw nakładamy na skórę, a dopiero potem przykrywamy tą jakby gumową maską. I ja takie maski noszę godzinę, to jest myślę, że minimum. I po zdjęciu skóra po prostu wygląda jak nowa skóra.
miękka, nawilżona, wygładzona, no po prostu cudo. No i ja przeważnie ich używam w momencie, kiedy mam gdzieś tam podrażnioną skórę, zaburzoną barierę hydrolipidową, no gdzieś tam powiedzmy raz w tygodniu, czy raz na 1,5–2 tygodnie używam, zwłaszcza jak jadę na jakieś eventy, gdzieś tam wyjeżdżam, po prostu chcę, żeby moja skóra wyglądała flawless. Są dwa rodzaje tych masek, jedna taka klasyczna, którą poznałam pierwszą z kwasem hialuronowym i druga taka bardziej kojąca do cery podrażnionej z wąkrotą azjatycką, z alantoiną i powiem Wam szczerze, że w tym momencie jestem chyba większą fanką tej maski, a raczej ampułki i maski, bo to jest zestaw. W podobnych ilościach zużyłam ten taki zabieg wypełniający zmarszczki ze Starskin Pro. Tutaj też mamy ampułkę w formie takiej jakby strzykaweczki, w której mamy różne składniki aktywne i poprzez konsystencję tej ampułki i też takie mikropiramidki, które są w składzie, te składniki aktywne z ampułki wnikają głębiej, a potem jeszcze dokładamy na to maskę biocelulozową, która pomaga też domknąć to wszystko. Trzymamy to powiedzmy 15–20 minut. Tutaj już nie jestem w stanie tak długo trzymać tej maski, bo ona szybciej wysycha. I po zdjęciu też ta skóra jest mega napompowana wodą, wygładzona, taka bardziej ujędrniona. No stąd też takie ilości zużyte. Mając nadzieję, że wszystkie maski ze Starskin są takie cudowne, też zamówiłam sobie inne. Ta różowa Close-Up, druga Red Carpet Ready. Bardziej takie nawilżające, wygładzające, odżywcze. Są spoko, ale też nie umywają się do tej wypełniającej. W końcu zużyłam maseczkę z zeszłego roku z kalendarza któregoś, z Wishful. To była taka maseczka na drugi podbródek i ona była mega niewygodna. Założyłam ją za uszy i miałam wrażenie, że te uszy zaraz mi, wiecie, odpadną albo po prostu zostaną mi takie, że będę takim uszatkiem, więc jakoś tak nie potrafiłam wytrzymać tych nawet 15 minut z nią. Tutaj gdzieś coś mi się zaginało, tu te uszy odstawały i to nie było zbyt przyjemne. Nie wiem, może kwestia kształtu twarzy, może na moją bardziej kwadratową twarz to niezbyt leży. W każdym razie to nie było przyjemne, też nie odnotowałam jakichś efektów właśnie przez to, że szybciej zdjęłam. Tutaj mam bardzo fajną opcję hydrożelowej maski, jeżeli na przykład nie macie tyle kasy na te z Dr. Jart czy jakieś tam inne hydrożelowe, to ta z Holika ze śluzem ślimaka jest naprawdę bardzo przyjemna. Też zostawia skórę fajnie odżywioną, nawilżoną. Nie jest to taki efekt jak po Dr. Jart czy po One One Skin, ale też daje radę. A z naszego polskiego podwórka maska hydrożelowa z Elbiotiki z tej nowej serii Aesthetic Clinic. Ona też jest fajnie dwuczęściowa, także ładnie się dopasowuje do skóry i w składzie tej był czysty retinol w sferycznym nośniku, bo ogólnie ta seria ma retinol zamknięty w nośnikach, ceramidy, kwas hialuronowy i na pewno sporo innych składników. Ogólnie była bardzo przyjemna, skóra wyglądała ładnie. Jak będzie promocja, to myślę, że się zaopatrzę w większą ilość. Jeszcze z ampułek zaczęłam używać tych ampułek Mia, które są nowością w Rossmanie i ogólnie po prostu są nowością, bo nie tylko w Rossmanie się pojawiły. Zobaczcie, co tutaj zrobiłam. To wygląda jak jakiś taki karateka. Były narzekania na te ampułki, bo one są jakby do dwukrotnego użytku, więc były narzekania, że co zrobić z tą otwartą ampułką, że tam się dostaje powietrze i tym podobne, że to mało praktyczne. Też uważam, że to mało praktyczne, ale ja sobie zaklejałam tą ampułkę taśmą do kinezotapingu. Też możecie użyć do tego plastra, nie wiem, sobie przeciąć ten plaster na mniejszy kawałek, czy po prostu są takie plastry w ruloniku, który możecie sobie wycinać jak chcecie. No ja właśnie sobie taśmą do kinezotapingu po użyciu połowy zaklejałam. Zobaczcie, że ja do końca nie odrywałam tej główki. Zresztą to nie jest szkło. Wydaje mi się, że to jest plastik i właśnie dzięki temu łatwo jest nie oderwać główki przy otwarciu. No i potem sobie po prostu zaklejałam to ładnie taśmą do kinezotapingu, więc ona była całkowicie zamknięta i potem wieczorem używałam. Jeżeli chodzi o działanie, to tutaj w składzie mamy peptydy i tutaj mamy konkretne też stężenia składników aktywnych, dosyć prosty skład, natomiast skoncentrowany. I naprawdę ta skóra po użyciu była fajnie napięta. Będę chciała tych ampułek używać do mezoterapii bezigłowej, więc na razie odstawiłam.
Jak będę miała sprzęt, to po prostu będę tym sprzętem wtłaczała te ampułki. Więc uważam je za bardzo dobry zakup, natomiast nie za tyle, ile kosztują w cenie regularnej, ale jeżeli będą jakieś promocje, a ja je kupiłam na promocji minus 50% na stronie oficjalnej Mia, no to myślę, że będę się regularnie zaopatrywała. Często pytacie się mnie, jak robię brwi. Robię je kredkami, a potem tylko wykańczam przeważnie tym bezbarwnym żelem z Eyeko, który uwielbiam. Jeżeli chodzi o kredki, to zużyłam dwie. Pierwsza z Eveline Cosmetics i to jest ta taka pomada. I ona była naprawdę bardzo w porządku, nawet tak w pojedynkę, bez żadnego żelu, dlatego że to już była zawczasu pomada, taka troszeczkę woskowa, więc ona już te włoski trochę utrwalała i lubiłam jej używać latem, bo tak naprawdę tylko zrobiłam sobie jakby dolny zarys tych brwi, wtedy wyczesywałam je do góry i już miałam zrobione brwi. Nie musiałam tam robić specjalnego konturu, wystarczyło tylko zrobić tą dolną kreskę, wyczesać. I brwi naprawdę wyglądały bardzo dobrze, a przy tym były dobrze utrwalone. Mam w zapasie kolejną sztukę, to jest kolor taupe i właśnie odkryłam, że tutaj jeszcze jest końcóweczka. Ona mi się połamała w trakcie używania i myślałam, że to już jest... Ej, gdzie jest ta końcóweczka? Z chwilą tu była końcóweczka. Ta końcóweczka się chowa. Ale skubana. Jeszcze tyle było. Może nie tak mało wydajna, jak mi się wydawało. I kolejna świetna kredka, do której na pewno będę wracała. Już też mam kolejne sztuki w zapasie. To jest Golden Rose. Ta long coś tam, już wszystko wytarte, więc Wam nie powiem. Ona była naprawdę bardzo precyzyjna, mamy tutaj szczoteczkę i mój kolor idealny to jest 103. Jedna z Was, która pracowała kiedyś w Golden Rose, powiedziała, że 102 powinna być bardziej odpowiednia do mojego koloru włosów i że nadal będzie chłodnym brązem, ale nie zgadzam się z tym. 102 jest jednak... Jest po prostu takim typowym brązem. Nie uważam, że jest chłodny. I zdecydowanie bardziej wolę 103, która może jest znacznie ciemniejszym brązem, może nawet wpadającym w czerń, ale jednak jest typowo chłodna i zdecydowanie bardziej odpowiada mi ten kolor, dlatego w tym momencie będę już tylko kupowała 103. I ostatni produkt to jest eyeliner w kałamarzu z Pierre w kolorze brązowym. Bardzo lubiłam ten produkt do takich naturalnych, dziennych makijaży. Bardzo szybko nim się pracowało. Ja tak naprawdę robiłam tylko górną kreskę nad rzęsami, już tam rzadko kiedy wyciągałam jakąś jaskółkę, dlatego że też on nie jest aż tak napigmentowany, żeby narysować tą jaskółkę jak powiedzmy czarnym eyelinerem. Więc on mi służył do takiego dziennego, naturalnego makijażu, do wypełnienia tej linii rzęs i naprawdę sprawdzał się bardzo dobrze, zwłaszcza w okresie letnim, wtedy kiedy po prostu delikatnie chciałam podkreślić to oko. Był świetny, natomiast z powrotem wróciłam do takich klasycznych, czarnych eyelinerów w pisaku i w tym momencie uważam, że one mi odpowiadają bardziej. Jeżeli znowu będę chciała uzyskać taki efekt, to kupię sobie po prostu nową sztukę. Nie będę już tutaj kombinowała z Duraline ze względu na okres też przydatności do zużycia. I to już wszystko. Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotarliście do tego momentu. Mam nadzieję, że wcześniej też pisaliście komentarze, jeżeli któryś kosmetyk był Wam znany. No i mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani długością filmu. Wiem, że część z Was czekała po prostu na taki dłuższy film, nawet jeżeli oglądaliście go w ratach. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!